Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. A mamy tutaj kartę umiarkowania, co jest bardzo dobrze. No, nie ukrywam, że ta karta też kojarzy się z Waszym znakiem. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi karta Królowej Mieczy. Taka bardzo rozważna energia i to jest istotne, żeby wagi kierowały się rozumem w tym tygodniu. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei szóstka mieczy, czyli takie opóźnienia związane z realizacją celów. Być może, słuchajcie, jakieś wątpliwości. Jak Wy się przedstawiacie? Wagi, Wy pokazujecie się jako karta siódemki monet. Karta związana z cierpliwością, ale też z oczekiwaniem i jak na razie to widzę bardzo dużo spokoju w tym czytaniu, w tym rozkładzie, więc to jest bardzo ważne. Ale też widzę, że jest sporo mieczy, a miecze odpowiadają właśnie trygonowi powietrza, który jest związany z bliźniętami, wagą i wodnikiem, więc to dobrze, jesteście w swojej energii. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest król monet. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać szóstki monet z kolei. Też, słuchajcie, pojawiło się dużo monet i tutaj myślę, że może być taka, może nie to, że walka pomiędzy sercem a rozumem, ale bardziej pomiędzy rozumem a wygodą, a komfortem. Z przełożenia karta gwiazdy. Moja ulubiona karta w tarocie z kolei związana z wodnikiem. I teraz tak, no niewątpliwie wagi mają zagwozdkę. Zastanawiają się, co wybrać i mają małe wątpliwości. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia karta gwiazdy, przepiękna, no, mówi niewątpliwie o tym, że jest nadzieja i jest poczucie, że coś Was prowadzi. Czy tam Wasza intuicja, czy Bóg, czy słuchajcie, wszechświat. Jest poczucie, że coś, co się teraz dzieje w Waszym życiu, ma sens i dzieje się po coś. Myślę, że to jest istotne. Tutaj też jest powiedziane, że wagi być może momentami, słuchajcie, za dużo myślą, za dużo analizują i słuchajcie, za dużo no właśnie analizują zamiast działać. Tak bym powiedział. Tutaj jest taka podpowiedź, żeby troszeczkę zejść na ziemię. W ogólnej energii jest na szczęście karta umiarkowania. Przepiękna karta, bo ona mówi o spokoju i balansie. I teraz tak, cokolwiek nie dzieje się w tym tygodniu, wagi mają złapać balans i jest to wasze słowo klucz na ten tydzień. Czyli tyle, ile pracuję, tyle mam odpocząć. Tyle, ile się martwię, no tyle też mam tak naprawdę poświęcić czasu na docenienie czegoś lub nagrodzenie siebie. Tutaj ma to być tydzień dosyć spokojny. Na pewno spokojniejszy aniżeli poprzedni.
I tu jest powiedziane, że być może nawet komuś przyda się wziąć dodatkowy urlop, dodatkowe wolne lub poprzekładać sobie pewne zlecenia na przykład, tak żeby w tym tygodniu było po prostu więcej czasu na coś, co jest dla Was istotne. Bo zobaczcie, przychodzi do Was Królowa Mieczy. I Królowa Mieczy jest taka rozważna, ona działa w zgodzie z rozumem, ona jest bardzo przygotowana, jest dyplomatyczna i myśli przyszłościowo. I tu jest powiedziane, żeby właśnie tak się zachować. Czyli na przykład powiedzmy, że wagi potrzebują no na przykład dokończyć pewien kurs, ale nie mają na niego czasu. I tak go odkładają i odkładają w czasie, albo robią powiedzmy ten kurs, czy przygotowują się do niego na skróty, czy tam powiedzmy no tak jakby porcjami. Tu jest powiedziane, żeby usiąść raz a porządnie i być może dzięki temu no wreszcie dokończycie ten kurs. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Oczywiście możecie sobie to, że tak powiem, odwrócić do swojej sytuacji. To nie musi być kurs. Też jest powiedziane, że być może trzeba coś odpuścić, żeby właśnie móc skupić się na czymś innym i doprowadzić to do końca. Do przeszłości odchodzi 6 mieczy. No, karta związana z takim spowolnieniem i tutaj tak naprawdę chodzi o to, że w tym tygodniu wagi mają większą skłonność właśnie do odłożenia czegoś w czasie bez żalu i bez rozpamiętywania. Po prostu takie rozumowe myślenie. Też jest powiedziane, że wagom w tym tygodniu troszeczkę łatwiej jest wyjść ze strefy komfortu. I znowu to, co powiedziałem wcześniej, coś pomiędzy właśnie rozumem a komfortem, bo no, komfort nie zawsze jest, słuchajcie, dobry dla nas. Wy pokazujecie się jako 7 monet. Na pewno się czemuś bardzo przyglądacie i właśnie w negatywie tutaj za bardzo analizujecie, czy jest to dla Was, jak to ugryźć, czy w ogóle się w to angażować, ale na szczęście 7 monet to też karta cierpliwości i no tutaj, zwłaszcza w połączeniu z kartą umiarkowania, macie bardzo, bardzo dużo wewnętrznego spokoju, który sprawia, że uda Wam się zapanować nad trudami tego tygodnia. A może być dużo opóźnień, przesunięć i konieczności zmiany planów, po to, żeby no, było Wam lepiej. Nad tym się trzeba zastanowić i też mam wrażenie, że mogą być ważne rozmowy z przełożonymi lub z urzędnikami. W razie jest Król Monet, a Król Monet kojarzy się z bykiem, z panną lub z koziorożcem, ale też w ogóle słuchajcie z takim zdrowym egoistą, chociaż ostatnio tutaj ktoś zarzucił mi w komentarzach, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy egoizm. No jest, bo chodzi tutaj o to, żeby nie podkładać się innym, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić innym dobrze, ale wbrew sobie. I tu jest powiedziane, żeby zadbać o swój komfort, o to, jak Wy się czujecie w danej sytuacji i też tak naprawdę nie do końca liczyć tylko i wyłącznie na czyjąś pomoc, bo czasami ludzie dużo mówią, a dużo obiecują, a później się okazuje, że no jednak nie mogą dotrzymać, czy nie umieją dotrzymać danego słowa. Liczyć na siebie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Tak powiem kolokwialnie. Czego nie robić, czego unikać? 6 monet. I tu jest powiedziane, żeby słuchajcie, nie pożyczać pieniędzy i też, żeby właśnie nie liczyć tylko i wyłącznie na to, że Wam coś ktoś da, pomoże, podaruje. To Wy macie zadbać tak naprawdę o swoje dobro. I też jest tutaj powiedziane, żeby nie uznawać półśrodków, tylko coś odłożyć właśnie w czasie, albo coś przenieść, czy w ogóle zrezygnować z jednej rzeczy, żeby móc się na drugiej skupić i ją dokończyć, doprowadzić do końca. No, mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Oczywiście dajcie znać, bo chętnie się dowiem. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia.
Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.